Cześć, tym razem witam Was z Jorku. I to nie z Nowego Jorku, tylko Starego Jorku. I to naprawdę Starego Jorku. Nie było to miasto tylko średniowieczne. Już wcześniej tutaj mieszkali i wikingowie, a jeszcze wcześniej Rzymianie. Zwiedzanie Jorku zaczniemy od spaceru po średniowiecznych murach miejskich. Powstały one w XIII wieku na miejscu dawnych murów rzymskich i palisady postawionej przez wikingów. Otaczając miasto, rozciągały się one na 2 mile i składały się z 10 bram i 44 wież pośrednich. Niestety nie ocalały w całości, ale mimo to możemy obejść nimi niemal całą starą część Jorku. Rzymianie nazwali to miasto Eboracum i najpierw to była istotna forteca, z której Hadrian urządzał wyprawy w stronę Szkocji, a później istotne miasto rzymskie. Która jest jedną z największych tego rodzaju gotyckich katedr w północnej Europie. W małym, niewielkim kościele tutaj obok katedry został ochrzczony Guy Fawkes, który właśnie pochodził z Jorku. To właśnie on brał udział w spisku katolików, którzy próbowali wysadzić parlament brytyjski. Może dziwić, czemu akurat pod katedrą w Jorku jest posąg cesarza rzymskiego Konstantyna. Ale ponieważ Jork był rzymskim miastem i wielu cesarzy rzymskich odwiedzało go, w czasie swojego pobytu ojciec Konstantyna, Konstantyniusz, właśnie zmarł w Jorku i armia rzymska właśnie tutaj ogłosiła Konstantyna Wielkiego cesarzem Imperium Rzymskiego. W Jorku możemy też podziwiać malownicze historyczne uliczki. Znajdująca się koło katedry Stonegate była dawną rzymską drogą Via Praetorium. Natomiast Szambus wygląda niemal jak wyjęta prosto z średniowiecza. Żeby poznać życie miasta w czasach wikingów, udajemy się do Muzeum Jorvik. Tak właśnie był wtedy nazywany Jork. Cała wystawa jest ściśle oparta na odkryciach archeologicznych. Dzisiaj idziemy do Muzeum Kolejnictwa. To wielokrotnie nagradzane muzeum pokazuje historię transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii. Jest ono interesujące zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Możemy tu zobaczyć nawet pociąg, który woził rannych w czasie wojny. Możemy je znaleźć w pobliżu stacji kolejowej w Jorku.
Warto tutaj dodać, że tak jak wiele muzeów Wielkiej Brytanii jest ono darmowe. Najbardziej chyba niesamowite wrażenie robią pociągi, które należały do królów i królowych Anglii. Tutaj akurat jest pociąg, który należał do króla Edwarda. A teraz jesteśmy w sali z różnymi lokomotywami, od takich jeszcze starych z 1830 roku, aż po Shinkansen z lat 60. Tutaj sobie możemy przejść nawet pod pociągiem. Dla wszystkich fanów kotów i także dla dzieci w Yorku York też można zwiedzać kocim szlakiem. Mamy tutaj taką mapkę i możemy znaleźć 20 parę różnych figurek kotów, podążając właśnie za tą mapką. I to będzie już na tyle z Yorku. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce.